Siemanko! 7 rano, sobota, słuchajcie, głęboszujemy. Dzisiaj trochę z innego ujęcia, z kabiny. Zaraz zobaczymy, czy będzie Wam się podobał taki inny odcinek. A czym głęboszujemy? No to odwracam kamerę i zaraz zobaczycie. Jest i nasza bestia, Aupax 7240, nawigacja, hektar 38 już zrobione, w sumie jeden przejazd więcej mam zrobiony, na którym robiłem ścieżkę AB, to nie jest policzone. No, głęboszujemy sobie już tutaj od rana, także testy, ciąg dalszy. Aupaxik na razie daje radę, ma zrobione 70 prawie godzin, 68,5. Agrisem 4-łapowy głębosz. Mamy do zrobienia około 6 hektarów dzisiaj. Jest to pole po kukurydzy. Była zbierana kukurydza tutaj dość późno, także resztek pożniwnych troszeczkę jest. Przede mną jedzie talerzówka, w sumie można powiedzieć odpowiednikiem mocowym tego ciągnika, bo jest z case'em Magnumem 7240 o mocy około 250 koni, 240-250, a ja sobie tutaj na nawigacji głęboszuję, case bez nawigacji, a tutaj można powiedzieć, ja mam robotę bezobsługową, tylko tyle co na nawrociach muszę podnieść narzędzie, nawet nie musiałbym zawracać, mamy automatyczne zawracanie w nawigacji, więc tylko podnoszę, klikam przycisk w prawo bądź w lewo, nawigacja mi sama zawraca, opuszczam narzędzie i to jest tak naprawdę cała moja robota i muszę tylko kontrolować, żeby gdzieś mi się tutaj nie zapchało, czy jak jakiś kamień się wyciągnie, to wtedy muszę po prostu wyjść i go zebrać. Także można powiedzieć, robota bardzo przyjemna. Jakie parametry silnika? Zaraz zrobię Wam zoom, muszę przerwać nagranie i zobaczycie parametry silnika. Pracę wykonujemy z prędkością 8 km na godzinę, 1500 obrotów silnika. Próbowałem jeździć szybciej, próbowałem jeździć wolniej, na ten moment najlepiej to wychodzi. Także mamy zaprogramowaną prędkość 8 km na godzinę, on sobie dobiera prędkość obrotową silnika 1500. Co do parametrów, obciążenie na silniku około 80%, delikatnie się waha, zależy od warunków jakie mamy glebowe. Spalanie 31 litrów na godzinę. Mamy zrobione 1,5 hektara już. Dobre 3 hektary na godzinę. No może nie, 3 hektary nie, ale gdzieś z 2,5 hektara na dobrym kawałku tutaj jest w stanie się zrobić. Jak mierzyliśmy, spalanie wychodzi około między 12 a 15 litrów na hektar, zależy od głębokości pracy, od rośliny jaka była poprzednio i w jakiej kulturze jest zachowana struktura gleby. Dobra, ja zawracam i zaraz się włączam do Was z powrotem. Zawracamy, jedną ręką to troszeczkę mi gorzej, ale tutaj już mam jedną ścieżkę zrobioną. Wjeżdżamy, dobra, zaznaczamy sobie już kierowanie i mamy naprowadzanie, że jak sobie cofamy, to ja już kierownicą nie muszę w ogóle ruszać, ona sama mi ładnie na ścieżkę naprowadzi, więc dajemy sobie do przodu, opuszczamy i już ładnie jesteśmy w ścieżce, także jak sami widzicie, tak to działa. 1490-1500 obrotów. Dobra, robię zoom i widzimy się z powrotem. Co dalej w monitorze tutaj, bo w sumie jeszcze takiego filmiku z kabiny nie było. Tutaj mamy podstawowe parametry pracy, obroty silnika, prędkość. Tutaj mamy prędkość, którą mamy zaprogramowaną, może inaczej. Zaprogramowane prędkości mamy tutaj. Możemy sobie wybierać między 3 zakresami bez ustawiania. A tutaj mamy z joysticka, jak bardzo wychylimy joystick. O, widzicie? Pokazuje nam, do jakiego zakresu jest wychylony joystick. Także to jest też bardzo fajne. A tutaj mamy zaprogramowane 3 prędkości wstecz. Ciągnik zrobił już prawie 200 km. Także to też nie jest jakiś tam parametr, który może cokolwiek powiedzieć o ciągniku.
Ale taka ciekawostka, 200 km ciągnik już zrobił i na polu, i po drogach. Tutaj mamy parametry odnośnie wszystkich wyjść hydraulicznych. Tutaj mam zmniejszony przepływ na ostatniej sekcji, czyli na tej, bo to jest sekcja od łącznika, od cięgna hydraulicznego górnego. I tutaj nie chciałem, żeby mi jakoś szybko to działało. Do podhaczania czy odhaczania maszyn to jednak bezpieczniej, żeby to było troszeczkę wolniej. Co dalej? Ikonka informująca nas o obecnej pracy podnośnika tylnego, w jakiej wysokości jest obecnie podniesiony czy opuszczony podnośnik tylny. Ikonka od WOM-u, teraz mamy WOM wyłączony, czyli nie używamy. Ikonka ładowania akumulatora i tryb pływający drogowy. Mamy załączony przedni napęd i blokady mechanizmu różnicowego obecnie nie używam. Co dalej? Przeskoczymy sobie tutaj. Tutaj mamy 6 par hydraulicznych tylnych i 2 pary przednie. Tutaj możemy sobie każdą parę ustawiać, przepływy, czasówki i tak dalej. To też fajna rzecz, tych ustawień tutaj jest naprawdę niemało. I to możemy sobie do każdej sekcji wybrać, czy to do przedniej, czy do tylnej. Jedziemy dalej. Tutaj mamy wskazania, wszystkie ustawienia podnośnika tylnego, czyli wysokość, na jakim poziomie uniesienia ma rozłączyć przy włączonym wałku, prędkość opadania, uciągi, nie uciągi, to wszystko wiecie jak w AHR-ze. I tak samo mamy do przedniego podnośnika. Dobra, wychodzimy i przeskakujemy dalej. System OK, błędów żadnych nie ma, ale brudny jest ten monitor, muszę go trochę przetrzeć. Jedziemy dalej. Silnik. To już Wam w sumie pokazywałem. Mamy około 80% obciążenia silnika. Pracujemy z maszyną 3-metrową na głębokość dobre 45 cm, takie 45-50 i spalanie około 30 litrów na godzinkę. Przeskakujemy dalej. Isobus. Nie pracujemy z maszyną isobusową, więc tutaj nie mamy żadnych parametrów. I system. Tutaj możemy sobie ustawiać wszystkie parametry dotyczące wyświetlacza. To ma być tryb jasny czy ciemny, jaka ma być jasność tego. Także takie tutaj. I wjeżdżamy na ścieżkę. Mamy już kierownicę uruchomioną. Opuszczamy narzędzie i ogień na tłoki. I jedziemy. Dobra, skończyliśmy na ustawieniach monitora. I to tak naprawdę byłoby na tyle, to co Wam pokazałem. Tu mamy jeszcze wszystkie parametry co do skrzyni, ustawienia, informacje tak naprawdę. A propos wałka przedniego, tylnego, podnośnik, że w różnych tutaj miejscach mamy różne rzeczy. Tutaj mamy aplikację Isobusa, aplikację nawigacji też tutaj może być w ciągniku, że tak powiem, w tym monitorze, nie musimy mieć monitora zewnętrznego. I tutaj a propos błędów i tak dalej. To tutaj dalej w kabinie. Podłokietnik został podobny jak w poprzedniej wersji. Dodany został tylko tutaj joystick tak naprawdę do sterowania przednim tuzem i przednimi wyjściami hydraulicznymi oraz tylko i wyłącznie został dodany włącznik przedniego wałka WOM. A tak całość została tak jak w poprzedniej wersji. Tutaj mamy ustawienia AHR-u. Dalej, tutaj mamy panel sterowania światłami oraz z wycieraczką tylną i spryskiwaczem. Awaryjne, nawigacja i tak dalej, i tak dalej. Także to tyle. Nakurzyło mi się w tym ciągniku. Co chwilę ktoś przychodzi, ogląda, podziwia, chce się przejechać. O, właśnie kamień był, ale został pod ziemią. Także jedziemy dalej. Tutaj mamy manetkę, o, kierownica będzie przeszkadzać, manetkę od świateł i od wycieraczki przedniej i od spryskiwacza przedniego. I rewers. Ja tego rewersu nie używam, używam tylko i wyłącznie jazdy z joysticka. Tutaj mamy przód, tył, czyli rewers w joysticku, opuszczanie, podnoszenie narzędzia i zakresy drogowe, czyli zajączek i żółwik, czyli szybko, wolno i ustawienia od nawigacji. I 2 pary wyjść możemy sobie pod joystickiem też ustawić. To właśnie się mijam z wujem.
Tam Magnumek w oddali pracuje. Odpowiednik tego ciągnika też 240 koni. Troszeczkę lżejszy, bo Magnum waży około 8 ton. Także z talerzóweczką na głęboko. Fajne duże talerze. Talerzówka chyba BDT, o ile się nie mylę. Robi robotę, można powiedzieć, szczególnie w suchych warunkach. Talerzówka ciężka. Także no jest konkret. A tak wygląda ściernicha. My sobie głęboszujemy. Mamy już zrobione 1,79 hektara. Także działamy dalej. Nawigacja, w sumie nie powiedziałem o tym jeszcze, ale mamy nawigację zamontowaną Alinav. Tutaj jest model 305, czyli mamy też Isobasa. Robiliśmy to z tego względu, że założyliśmy tutaj 305 z tego względu, że chcieliśmy pracować z Bergmanem i dlatego był potrzebny nam system Isobas. Kierownica z nakładką, tutaj też możemy sobie zaznaczyć linię AB, załączać kierowanie, także no, nawigacja fajna, a taką prostszą, czyli 303 można nabyć w fajnej cenie. Sama kierownica, antena i monitor bez Isobasa, czyli samo prowadzenie równoległe. Kolejna działka rozpoczęta, następne 5 hektarów, tam 6 hektarów zakończone, 5,63 dokładnie, plus poprzeczniaki. Teraz sobie robię nowy punkt AB na nowej działce. No, także tam 6 hektarów zrobione w niecałe 3 godziny, czyli tak jak mówiłem, ponad 2 hektary na godzinę idzie zrobić. Tutaj już potalerzowane, talerzówką dużo szybciej mu to idzie, duża szerokość, większa prędkość. Mamy dalej 8 na godzinę, tu jest trochę twardziej, 87, 90, mamy takie obciążenie silnika, także jedziemy dalej, drodzy Państwo. Jeszcze trochę hektarów przed nami. Już linię mamy wyznaczoną, idziemy z powrotem. Ładna, długa działka, prawie kilometr. Nawigacja Alinav, nakładeczka, o patrzcie, pyk, rozłączone prowadzenie, pyk, załączone prowadzenie. Podoba mi się to. Zawsze zapomnę, jak robię sobie pierwszą ścieżkę, to zapomnę kliknąć pracy i nie mam malowania, także po mnie to nie mam wtedy policzonego pierwszego przejazdu do powierzchni pola, ale to taki szczegół. Tak to wygląda. Nie mam jeszcze godziny ustawionej w ten ciągniku. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.